Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii turystycznej po południowych Niemczech. Dzisiaj odwiedzimy Karlsruhe i jak zawsze pokażę Wam, co można tutaj zobaczyć w ciągu jednego dnia i kilka ciekawostek o samym mieście. Zapraszam! Karlsruhe jest średniej wielkości miastem z 300 tysiącami mieszkańców i jest ważnym europejskim centrum technologii, gospodarki i mediów. Miasto leży nad Renem i jest przyłączone do sieci żeglugi śródlądowej rozbudowanym portem. W mieście znajduje się 9 uniwersytetów, w tym Instytut Technologii Karlsruhe jako największy i najstarszy z nich. Historia samego Karlsruhe jest bardzo podobna do historii Ludwigsburga z Wirtembergii, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. Jest to XVIII-wieczne barokowe miasto założone w 1715 roku przez jednego z władców księstwa Baden-Durlach, a mianowicie Karla Wilhelma. Na cześć założyciela miasta na rynku postawiono mu pomnik w kształcie piramidy. Co ciekawe, poszczególne dzielnice, które wchodzą w skład Karlsruhe, są dużo starsze niż samo miasto. Poprzednia stolica Durlach dziś również znajduje się w Karlsruhe jako jedna z jego dzielnic. Karlsruhe ma bardzo charakterystyczny kształt, przez który ludzie nazywają je miastem wiatrakiem. W centrum bowiem znajduje się pałac, z którego na planie koła rozchodzą się 32 ulice, a na południu zaplanowano dzielnicę mieszkalną na planie siatki. Legenda głosi, że ten kształt objawił się Karlowi Wilhelmowi podczas jazdy na polowanie w pobliskim lesie, kiedy usnął. Objawił mu się wtedy pałac w formie słońca, z którego ulice rozchodziły się we wszystkie strony, jak promienie słoneczne. XVIII-wieczny barokowy pałac jest monumentem świetności księstwa i trendu na budowę nowych stolic przez władców w Europie, dużo bardziej reprezentacyjnych niż te stare siedziby rozwijane jeszcze od czasów średniowiecza. Nowy pałac aż emanuje bogactwem i stylem XVIII wieku. W środku nie znajdziemy jednak tylu zachowanych pokoi jeszcze z tamtych czasów, tak jak można to zobaczyć na przykład w Ludwigsburgu. W zamian pałac służy dziś za muzeum, w którym zobaczymy niezliczone eksponaty z epoki neolitu, epoki brązu i stali, a także z czasów, kiedy osiedlali się na tych terenach Celtowie, a następnie Rzymianie. W końcu znajdziemy też wystawy o średniowieczu i czasach baroku na tych terenach. Przez cały XIX wiek miasto rosło i rozwijało się w kierunku nauki, technologii i praw człowieka. W 1877 wprowadzono nawet tramwaje, jeszcze wtedy napędzane końmi. XX wiek zakłócił niesamowity rozwój miasta I wojną światową. Jako że produkowano tutaj broń, Karlsruhe stało się celem nalotów bombowych. Wydarzenia I wojny światowej spowodowały podobne niezadowolenie na terenie całych Niemiec. W odcinku ze Stuttgartu opowiadałem o szturmie protestujących na pałac króla Wilhelma I. W Karlsruhe było podobnie. Wskutek rewolucji listopadowej w 1918 roku powstało wolne państwo Baden ze stolicą w Karlsruhe. Kiedy podczas II wojny światowej zajęto Alzację i połączono oba regiony ze stolicą administracyjną w Strasburgu, Karlsruhe stracił na znaczeniu i swojej roli stolicy regionu. Po wojnie utworzono kraj związkowy Badenia-Wirtembergia ze stolicą w Stuttgarcie, co nie poprawiło sprawy.
Karlsruhe jest jednak do dziś jednym z centrów prawa w Niemczech z wieloma instytucjami takimi jak Federalny Trybunał Sprawiedliwości i Federalny Trybunał Konstytucyjny. Właśnie stoję przed Muzeum Historii Naturalnej w Karlsruhe. Do tej pory byłem jedynie w muzeum tego typu w tym regionie, w Stuttgarcie, i muszę przyznać, że jest to moja ulubiona tematyka, jeżeli chodzi o muzea. Muzeum w Stuttgarcie posiada dużo więcej kompletnych szkieletów dużych, wymarłych już zwierząt. Oba muzea posiadają unikatowe eksponaty, ale uważam, że to muzeum w Karlsruhe jest ciekawsze dla młodszego odbiorcy i dużo bardziej nowoczesne. Nie dość, że nie brakuje tutaj szkieletów zwierząt zarówno wymarłych, jak i żywych, to posiada ono znacznie więcej rekonstrukcji, dzięki którym można zobaczyć z bliska zwierzęta, które zwykle widzimy jedynie w telewizji. Ilość rekonstrukcji niekiedy nawet aż przytłacza, ale są wykonane z niesamowitą precyzją. Do tego jest tutaj bardzo dużo żywych zwierząt. Choć zwykle jestem przeciwny temu, żeby je trzymać w klatkach i akwariach, to muszę przyznać, że znacznie bardziej przemawiają do odbiorcy i krzewią zainteresowanie naturą i nauką wśród młodszych odbiorców. Znajdują się tutaj również wystawy poświęcone geologii i choć zwykle wydaje się to dość nudna dziedzina nauki, to na tej wystawie można się spotkać z dość ciekawym jej przedstawieniem, a mianowicie jest przedstawione to, w jakich produktach codziennego użytku możemy znaleźć poszczególne minerały. Obiektami, które zdecydowanie warto zobaczyć w Karlsruhe, są barokowy pałac wybudowany w XVIII wieku wraz z jego pałacowymi ogrodami, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Mediów i Sztuki lub wiele innych muzeów, zależnie od upodobań tematycznych. Ciekawą alternatywą może też być ogród zoologiczny. Na dziś to już dla mnie koniec zwiedzania Karlsruhe. Muszę przyznać, że jest to bardzo luźne miasto na weekendową wycieczkę. Nie ma tutaj zbyt wiele zabytków, dlatego jeden dzień nam w zupełności wystarczy. Choć ciekawostek nam nie zabraknie. Chciałbym przypomnieć o tym, że jeżeli odgadniecie w sekcji komentarzy, jakie kolejne miasto z listy pojawi się w formie odcinka na kanale, to dostaniecie z tego miasta pocztówkę. Jednocześnie zachęcam do subskrypcji, aby nie pominąć kolejnego odcinka. I widzimy się już za tydzień.